Szukając drzewa oliwnego do ogrodu, trafiłem na coś, co wygląda jak oliwka europejska. No i jak już wiecie po tytule, nie będzie to film stricte o oliwce europejskiej. Tutaj skupię się raczej na tym jej dziwnym kuzynie. Trochę zapomnianym, który stoi w cieniu wielkiej oliwy. Nawet jak to jest rodzina, on stoi w cieniu. Więc tak, Filirea. Nikomu nic to nie mówi i się nie dziwię. Ja też pół roku temu nie wiedziałem o istnieniu czegoś takiego jak Filirea. Ale jak to się zaczęło w ogóle? Buduje ogród śródziemnomorski, ale w wersji chłopa pańszczyźnianego, a nie hotelu All Excuse Me z dopłatą za Wi-Fi. A oliwka europejska to jest zazwyczaj fundament tego stylu. Śródziemnomorze i kraje podobne do tego. To jest taki statek matka, punkt wyjścia, więc po prostu jest kluczowa. Tylko że w Polsce zima często mówi tak średnio z tą oliwką. Dlatego Filirea jest dla mnie alternatywą. Nie zamiennikiem marzeń, żeby mieć oliwkę, tylko po prostu zderzeniem rzeczywistości z własnymi oczekiwaniami. Kompromis. I pasuje do stylu. Choć styl jej trzeba wykreować, bo praktycznie nie istnieje w internecie. Jest kilka artykułów w języku polskim, ale praktycznie nie ma nic. A może ty masz Filireę na kwadracie, to napisz po prostu, jak u ciebie się sprawuje. Może jest bardziej popularna niż mi się wydaje. Filirea właśnie dzięki temu, że jest z rodziny tej samej co oliwka europejska, jest często nazywana fake oliwką. Fake oliwka? Kto to wymyślił w ogóle? A co lepsze, jest zimozielona. W Polsce jest to kluczowe. Dla mnie było to kluczowe. I też ze względu na to jestem dumnym posiadaczem Filirei od pół roku. Wow. A tak serio, była w kręgu moich zainteresowań po prostu, bo spełnia dwa kryteria. Pasuje do ogrodu śródziemnomorskiego, bo pochodzi ze Śródziemnomorza i jest zimozielona. No po prostu Makao po Makale, mi nic więcej nie potrzeba i tyle. Ale wait a second. Tak jak widzieliście, ona nie przyszła do mnie w idealnym stanie. Była trochę zjedzona, trochę wybrakowana. Liście wyglądały, jakby ktoś się poobgryzał albo wycinał pół kola, jak tym takim dziwnym dziurkaczem z przedszkola. Było coś takiego, nie wiem jak to się nazywa, coś takiego, że dziurkowało, albo można też było na przykład sobie gwiazdkę z papieru zrobić. No i spoko, ale czasy przedszkola minęły, a Filirea wyglądała trochę średnio, Dalej tak wygląda, bo nie straciła żadnego liścia. Tak naprawdę to pewnie jakiś robal po prostu, którego jeszcze nazwy nie znam, ale już wiem, że się gdzieś czai w buszu. Trzeba być czujnym. I pewnie zacznie się to dopiero jak będzie ciepło. Oby nie. Tak czy siak. Filirea jest po prostu rzadkością. Na zasadzie, że wytrzymuje do tych minus 21 niby w teorii, ale to nie wiadomo tak naprawdę. No ale teoria teorią, jak to wyglądało w praktyce. To z tego jak rośnie u mnie, to wyglądało na tej zasadzie, że kompletnie się w ogóle nie przejęła tym mrozem. Okej, ona rośnie za winklem, w zacisznym miejscu, w półcieniu, gleba sucha. O to chodzi. Ona jest właśnie na takie suche jakieś nie wiadomo co. Dlatego postawiłem na nią. Ze wszystkich roślin liściastych, zimozielonych jakie mam, to po prostu ona wygląda najlepiej. Po prostu ta zima po niej spływa. Dobra, tutaj akurat liść trochę na niej przymarzł i jeden zrobił się lekko brązowy, ale tylko jeden. Teraz jak to nagrywam jest... Ile jest stopni? Minus 15 w nocy. No i w ogóle nic jej nie rusza. Było minus 17 też, to też nic, ale czy jak będzie minus 23, odczuwalne minus 27, to nie wiem. Nie przykrywam jej. Niech się dzieje, co ma się dziać. Może ona tylko teraz tak wygląda, a tak naprawdę może na wiosnę zrzuci wszystkie liście. Nie wiem, nie miałem jej. Mam ją od pół roku. Czas pokaże i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Co ciekawe, ona z racji tego, że jest z kategorii oliwka europejska, nawet jak jest fejkiem, to też ma takie grona jak oliwka zwykła. Zwykłe oliwki. Tylko że chyba niejadalne, ale zawsze jakieś są. Nie wiem, czy one w ogóle się w Polsce pojawią, czy one są tylko w cieplejszym klimacie, ale zawsze jest coś ciekawego. To nie są tylko zielone liście na patyku, które są przez cały rok. Zawsze coś się dzieje. Na początku, jak ją zobaczyłem,
pomyślałem sobie, że ma liście podobne do ligustra. No a tak patrzę, porównuję i w sumie nie, w sumie się różnią. Może pokrojem by podobny był do takiego ligustra, ale ligustr co to jest? Badziewie. Czy to będę musiał tępić na wiosnę? Bo to po prostu się tak rozmnaża przez rozłogi. A filirea chyba nie jest ekspansywna. Jedynie może być ekspansywna pewnie przez te owoce. Coś pewnie na zasadzie laurowiśni, że ona jest niby spoko, ale jednak przez te owoce roznoszone przez ptaki może być ekspansywna. No ale czy te owoce filirei, one w ogóle się pokażą? Wątpię. No ale tak wyglądają jak zwykła fioletowa oliwka bez zalewy. Ale najgorsze w niej jest to, przynajmniej dla mnie, że jak się ją nagrywa albo chce się zrobić zdjęcie, to przez te liście, jakby one są takie trochę odbijające światło, to ciężko ją się nagrywa i ona po prostu wygląda gorzej niż na żywo. I to też właśnie trzeba zwrócić na to uwagę, że ona tutaj u mnie wygląda po prostu trochę gorzej niż na żywo. Po prostu tu światło tak pada, jakby ten trochę srebrny liść i robisz taki miszmasz, nie wiadomo co. No ale trudno, no. Ale wiem jedno, że to na pewno nie jest ostatni egzemplarz filirei, nad którym myślę, bo to drzewo, w zasadzie krzew ma coś w sobie, no ma ten klimat Śródziemnomorza, no wygląda. Co tu nie mówić, wygląda. Ja nie wiem, czy ona w ogóle jeszcze będzie gdzieś dostępna, bo to jest jednak rzadka roślina, ale może se odkłady zrobię, żeby mieć jeszcze więcej ich sadzonek. Może to na wiosnę zrobię, nie wiem. Ale wracając. Kiedy widziało się oliwkę europejską w jej naturalnym środowisku, w okolicach Morza Śródziemnego, no to chce się po prostu mieć takie coś na chacie. Widzicie, nagrywałem sobie przebitki, myśląc nad tym, co tu zrobić, co tu wykminić, żeby przenieść część tego Śródziemnomorza i mieć w Polsce. No i jest kilka roślin w zasadzie, które mają podobne liście, wygląd, pokrój do oliwki europejskiej, żeby nie bawić się z nią i nie obchodzić jak z jajkiem, bo nie chcę być więźniem własnego ogrodu. Jak jest sensowna alternatywa, to wybieram alternatywę. Zajebista. A jak jej nie ma, jak na przykład przy oleandrze, no to się trzeba bawić w zimowanie i tyle. I nie mówię teraz, że każdy powinien mieć filirę. To nie jest TikTok z cyklu biegnijcie XYZ, tu wstaw dowolne słowo i to kup. Mnie to nie obchodzi. Ja pokazuję roślinę, która powinna wyjść z cienia, a ja ją obserwuję. Nie chronię, nie przykrywam, no chyba że naprawdę będzie te minus 20 plus. Jak przetrwa, to zostanie, jak nie, będzie wiedza na przyszłość, na kolejne egzemplarze. I o to mi właśnie w tym ogrodzie chodzi.